Czy wiedziałaś bądź wiedziałeś, że wełna stalowa to jedno z najfajniejszych narzędzi do doczyszczania okien? Sam się zdziwiłem, jak 10 lat temu mój znajomy powiedział mi o tym patencie. Dzisiaj opowiem Wam w szczegółach właśnie o tym narzędziu, czyli wełnie stalowej do doczyszczania okien. Nie może to być jakakolwiek wełna. Musi być ona maksymalnie delikatna. W skali wełny mamy najbardziej delikatną, to jest taka z 4 zerami. Później są z 3, z 2 i z 1 zerem. No i do doczyszczania okien jest ta z 4 zerami i z 3 zerami. Gradacja z 4 zerami to jest grubość 0,025 mm i dla porównania grubość ludzkiego włosa to jest 0,07 mm. Natomiast gradacja powyżej 0 to jest 1, 2, 3, 4 i gradacja 4 to jest grubość 0,1 mm. No i te wszystkie powyżej 1 to już są takie stricte do ścierania ostre i szorstkie wełny, tego na pewno nie używamy w myciu okien. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Wybierając wełnę, zwróćcie też uwagę na jej jakość, ponieważ jest dużo bardzo taniej wełny, ale ona generalnie nie wychodzi korzystnie jakby w praktyce, bo bardzo szybko się kruszy, bardzo szybko się zużywa. Tu jest przykład takiej tańszej wełny i ona po prostu dużo szybciej nam się zużyje, ona się kruszy i po prostu szybko się nie daje używać. Tą wełnę, którą my sprzedajemy na sklepie, to jest wełna niemieckiej firmy Raxo, no i ona jest względnie tej wyższej półki. Jest trochę droższa, no ale w przeliczeniu, jak dużo jej zużyjemy w praktyce, po prostu to się opłaca. Te tańsze wełny także znacznie szybciej rdzewieją. Tutaj jest to bardziej zaopiekowane. W przypadku tej tańszej wełny zazwyczaj producent o to nie dba, no i ta wełna też po prostu rdzewieje. W przypadku tej gąbki, o której zaraz powiem więcej, ona już była zmoczona kilkukrotnie i była używana kilkukrotnie, no i nie jest w ogóle zardzewiała. No to przejdźmy do praktyki, jak tej wełny użyć. Opcja numer 1 to zamoczenie okna myjką. Sama myjka nie usunie tak dobrze wszystkich zabrudzeń, więc możemy po użyciu myjki użyć wełny. Czyli całe okno przeszorować wełną. Każdy zakamarek. Ta gąbka ma dodatkowo taki fajny profil, że można fajnie w każdy narożnik sobie tym podjechać. No i po szorowaniu ściągamy. Nasze okno jest testowe, więc nie ma tych różnych zabrudzeń, ale jeżeli byłyby to jakieś takie pojedyncze kropki z farby, jakiś silikon, tego typu zabrudzenia, czy okno po prostu byłoby długo niemyte, miałoby taki osad na sobie, no to fajnie tą wełną by to nam tutaj się usunęło. Opcja numer 2 to jest jakby wyczyszczenie pojedynczych kropeczek po prostu suchą wełną. Czyli możemy wziąć suchą wełnę, możemy wziąć taką gąbkę też, aczkolwiek wygodniej będzie taką wełną z paska. Fragment wełny można sobie uciąć nożyczkami. I mamy tutaj kawałek i po prostu te pojedyncze kropeczki możemy sobie pousuwać tą wełną. Ona nie pozostawia raczej smug. Jeżeli jest już dłużej używana, no to może jakieś tam włoski pojedyncze z tej wełny mogą wypaść. No więc to jest taka metoda, że jest ok, aczkolwiek czasem może coś na oknie z tej wełny pozostać. No i tak, do szkła ta wełna jest bardzo bezpieczna, można jej śmiało używać. Te gradacje z 4 zerami, z 3 zerami są super. Pozostałe to już jest kwestia testów, więc zawsze sprawdzajcie. Jeśli chodzi o ramy, to uważam, że jeśli chodzi o plastikowe, no to ta gradacja z 4 zerami, no myślę, że można używać, aczkolwiek też zróbcie sobie test, przyświećcie jakąś latarką, czy nie zostawia rysek, czy wam to przeszkadza, czy wam to nie przeszkadza. No jest to wełna, która jest dedykowana do polerowania, więc myślę, że można je śmiało użyć. Jeśli chodzi o stricte powierzchnie lakierowane, no to one po prostu zostaną zmatowione, więc raczej nie, chyba że planujecie później jakieś wykończenia pastą polerską, no to może wtedy tak. No, na pewno da się to w jakiś sposób wyprowadzić
no bo do polerowania się tej wełny używa. Jeśli spodobała się Wam wełna, to macie kilka opcji spróbowania jej w praktyce. Możecie ją zakupić w formie takiej gąbki. Jest to najbardziej trwała forma, uważam najbardziej ekonomiczna docelowo i koszt tej gąbki aktualnie to jest około 24 zł. Możecie zakupić też takie opakowanie 200 gram. I ona się po prostu rozwija, może sobie uciąć kawałek. Koszt tego opakowania to jest około 30 zł. I najbardziej ekonomiczna opcja na próbę to jest kupienie na metry. No i 1 metr takiej wełny, około 100 gramów, to jest 100 gramów około 1 metr, gdzieś mniej więcej tak. To jest koszt między 11 a 12 zł aktualnie. W tym materiale poznaliście wiele szczegółów odnośnie samej wełny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało dzwońcie do nas lub piszcie w komentarzach. Chętnie pomożemy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.